Siemanko! W dzisiejszym odcinku na warsztacie malina. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ją wykonać, to zapraszam do oglądania. Do uszycia maliny potrzebujemy zieloną mikrofibrę, żółtą albo czerwoną, ewentualnie malinową oraz białą lub kremową. I to z materiałów byłoby wszystko. Wykroje na malinę mam już wycięte z Bristolu, żeby zbędnie nie przedłużać, więc przechodzimy do wycinania z tkaniny. Ten element odrysowujemy na białej tkaninie 4 razy. Z zielonej tkaniny wycinamy jeden element w formie gwiazdy. Tych elementów odrysowujemy 5 sztuk. I z żółtej tkaniny, ewentualnie jak ktoś będzie chciał zrobić czerwoną malinę, no to z czerwonej potrzebujemy z 40, ewentualnie 50 kółek, więc jest to dość czasochłonny projekt. Najpierw zaczniemy od zszycia tych elementów. Musimy je skompletować po 2 sztuki i przeszywamy ten krótki łuk i wzdłuż do samej góry. I tak wykonujemy w drugiej parze, później doszywamy trzeci element, a później łączymy to w 5. Aktualnie mam jeden element składający się z 3 oraz drugi element z 2, więc teraz składam to wszystko w całość i za chwilkę będziemy montować to do wcześniej wyciętej gwiazdy. Mamy całość zszytą, u góry pozostał nam otwór, więc rozkładamy to na płasko, jednocześnie przy jednym połączeniu rozkładając szef i zaszywamy to od góry na pół centymetra. W następnym kroku bierzemy wyciętą gwiazdę i montujemy ten cały element, który zszyliśmy z 5 części. Tak się prezentuje zeszpilkowane. I przechodzimy do szycia. Zaczynam szycie w okolicach wcięcia, ponieważ muszę zostawić otwór do wywrócenia. Otwór do wywrócenia można także zostawić tutaj w górnej części łodygi, albo tak jak teraz. Całość zeszyta. Końce staram się dość blisko ściąć. Uważamy tylko, żeby nie uszkodzić szwu. No i wywracamy. Łodyżka gotowa. Otwór możemy zaszyć szwem krytym albo obszyć jeszcze po obwodzie z zewnątrz. Ja właśnie teraz po obwodzie obszyję dodatkowo. Musimy zwracać też uwagę na te miejsca, ponieważ może nam się tutaj czasami ciągnąć, marszczyć, więc trzeba wykonać tam dodatkowe nacięcie. Ja w tym razem go nie robiłem. Jak widać, dobrze to wygląda, ale może się zdarzyć tak, że trzeba będzie je wykonać. Więc obszywam z zewnątrz i jednocześnie zaszyję otwór. Tak się prezentuje gotowy. Teraz przeszywamy białe elementy, kompletujemy je w pary, przeszywamy jeden bok i później łączymy te pary w całość, tak żeby otrzymać jeden element z 4 części. Zapas na szef 5 mm i przeszywamy jeden bok.
Dwie części zeszpilkowane. Pamiętamy tylko, żeby zostawić otwór do wywrócenia oraz wypełnienia. Tak to wygląda. Warto pamiętać o rozkładaniu szwów, żeby nie było zbyt dużo warstw pod stopką. Możemy ponacinać krawędzie standardowymi nożyczkami albo tymi, które wycinają ząbki. Warto też rozciąć w tych miejscach, żeby nam się nie marszczyło po wywróceniu. I mamy kolejny element. Wystarczy tylko napełnić kulką silikonową, zaszyć otwór szwem krytym i zajmujemy się teraz żółtymi kulkami. Kółka łączymy w pary i przeszywamy po obwodzie, zostawiając otwór do wywrócenia oraz napełnienia. Nacinamy krawędzie. Kulki mam gotowe. Środek także wypełniony i zaszyty, a łodyżka na końcu, więc na razie ją odkładamy. Przechodzimy teraz do montowania kulek do naszego wcześniej wykonanego rdzenia. I obok tej montujemy kolejne. Dość gęsto. Tak to się prezentuje na ten moment. I doszywam kolejne. Czyli nitka, robimy supełka na koniec. Jeśli mamy te kulki dość miękkie, słabo wypełnione, to możemy się wbijać w środek, ale jeśli mamy mocno wypełnione, tak jak ja teraz, to wbijam się w górną część. I układam te kulki jak dachówki, czyli lekko, żeby nachodziły na siebie. Nie tak całkowicie na płasko, tylko tak lekko pod skosem i tak całą malinę do samej góry. Przymierzam. Wbijam się raz, później przez kulkę. Staram się też nie wbijać w te same otwory, żeby za bardzo nie osłabiać tkaniny. Dociągam, oplatam i później robię pętlę i przeciągam końcówkę nici przez nią i zaciągam jeszcze jedną i kolejną kulkę. Tak to wygląda. U góry jest tak. Możemy tego dopchnąć dużo więcej. Ja akurat mam dość mocno napchane te kulki. Jeśli zrobimy trochę bardziej miękkie, tak jak na przykład zrobiłem to przy tej czerwonej, to możemy uzyskać inny efekt. W tej te kulki są płasko i przylegają do białego rdzenia, a w tej są ułożone inaczej, lekko pod skosem, jakby jedna na drugiej leżała. Do przyszycia łodygi potrzebujemy zieloną nitkę, półokrągłą igłę i mniej więcej będziemy coś takiego chcieli zrobić.
Czyli wbijamy się najpierw w białe. Uwaga tylko na palce. Tutaj wbije się ze 2-3 razy. Środek mamy przeszyty i teraz wbijam się od spodu. Kawałek dalej wracam. I tak przeszywam w 5 miejscach. I wbijam się ponownie w środek. Jeśli jest ok, to owijam raz całość. Później druga owijka, z której robię pętlę. I wiążę węzeł. Dorabiam jeszcze jeden. Tak się prezentują obie maliny. Dajcie znać w komentarzu, które bardziej lubicie. Kolejny projekt sieciowy za nami. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz o zasięgu. Będę także wdzięczny za każde udostępnienie tego materiału i trzymajcie się. Cześć!